W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń opowiemy o akcji Buyback organizowanej przez Klaytn. Wspomnimy o integracji Fiat Wallet z funkcją Target Price Orders na Crypto.com oraz poinformujemy o ograniczeniu dostępu do 2 wydarzeń na Sandbox. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Zilliqa, podobnie jak wiele innych projektów kryptograficznych, może stać się celem ataków phishingowych. Zilliqa informuje, że strona zilliqa.cc podszywa się pod oficjalną stronę projektu. W przypadku, jeśli w przyszłości społeczność Zilliqa będzie miała jakiekolwiek wątpliwości oraz pytania, administratorzy Zilliqa służą pomocą. Przeżyj kupione Halloween z Binance i zyskaj szansę na wygranie nagród. Łączna pula nagród wynosi $55 000. Społeczność Binance będzie mogła cieszyć się 14-dniowymi obchodami Halloween z ciekawymi prezentami, nagrodami i zadaniami. CZ Binance został zaproszony do CNBC Europe, aby omówić przyszłość regulacji kryptowalut, bezpieczeństwa branży i relacji z mediami. Link do materiału, w którym wystąpi CZ, został załączony do tweeta. Klaytn ogłasza start akcji Buyback. Rozpoczęcie tej akcji ma na celu ustabilizowanie tego ekosystemu. Do przeprowadzenia wspomnianej akcji zostaną wykorzystane rezerwy finansowe Klaytn Foundation. Tokeny zostaną skupione z rynku, a następnie spalone. Chiliz informuje, że Scoville Testnet Phase 4 Cayenne jest już dostępny na żywo. Do tweeta został dołączony również poradnik dla programistów Chiliz Chain 2.0 i repozytorium GitHub. Pod wskazanym adresem zostały zamieszczone wszelkie informacje wymagane do rozpoczęcia budowy węzła lokalnego. Tencent kontynuuje palenie swoich tokenów przy pomocy automatycznego narzędzia odkupu na PancakeSwap. Tencent dokonał zakupu 100 000 tokenów. Na dzień 24 października Tencent za pomocą tego narzędzia pozyskał łącznie 666 000 tokenów, które następnie zostały spalone. Crypto.com informuje, że integracja Fiat Wallet z funkcją Target Price Orders jest już teraz dostępna w aplikacji na stronie Crypto.com praktycznie na całym świecie. Pełną listę dostępnych rynków znajdziecie pod linkiem dodanym do wpisu. Sandbox zaprasza swoich użytkowników na festiwal Rugged.fm. Osoby, które pojawią się na tym wydarzeniu w metaversie Sandbox, będą mogły cieszyć się wystrojem retro-futurystycznym w stylu pagoda oraz czerpać radość z przebywania w towarzystwie zaproszonych artystów. Zupełnie nowa aktualizacja prac nad Crypto Mayhem jest już dostępna. We wspomnianej aktualizacji zostały dodane nowe umiejętności mechów, informacja o biomasie oraz wiele więcej ciekawych ulepszeń i zmian. Więcej szczegółów dotyczących aktualizacji prac znajdziecie w najnowszym artykule na Medium tego projektu. Wersja Jelly Wallet V0.9 jest już aktywna. Jelly Wallet czeka nadal, aż Ledger zatwierdzi aplikację DeFi Chain. W międzyczasie Jelly Wallet dokonało integracji Bitcoina. Jelly Wallet umożliwia łatwe przekonwertowanie BTC na DBTC dzięki DFX. VeChain przypomina o głosowaniu dla wszystkich interesariuszy na POA 2.0. Użytkownicy mogą udać się na stronę thevote.vchain.org, zalogować się za pomocą swojego portfela i oddać swój głos. Ta łatwa czynność umożliwi społeczności VeChain wyrażenie swojej opinii w trakcie trwania rewolucyjnej aktualizacji VeChain Tor. Stride informuje o wdrożeniu obsługi Ledger do końca tego tygodnia. Pierwsze ulepszenia blockchaina Stride zostały właśnie przekazane do głosowania. Po pomyślnej akceptacji zmiany zostaną wprowadzone również do końca tygodnia. BNB Chain wspólnie z Wombex organizują kampanię dotyczącą rozmów o innowacji. Z okazji startu tej kampanii został uruchomiony konkurs. Zasady konkursu są bardzo proste. Wystarczy obserwować profile Wombex, BNB Chain oraz BNB Chain Developers na Twitterze, podać dalej tego tweeta oraz wypełnić załączony formularz GLIM. Pula nagród przewidziana na ten konkurs wynosi $5000. Sui Global informuje, że Sui Wallet oraz MyNFT dołączają jako nowi partnerzy do Sui Global Q Free Hunter. Wraz z dołączeniem nowych partnerów do tego programu zostały również dodane nowe zadania do wykonania. Osoby zainteresowane listę zadań znajdą klikając w link załączony do tweeta. Wczoraj o godzinie 15 czasu polskiego Sandbox zablokował dostęp do wydarzenia związanego z postacią Snoop Dogga oraz do wydarzenia, w którym trzeba było popływać w Tropical Parku. Ponowny dostęp do tych wydarzeń można uzyskać korzystając z awatarów VIP. Hashpack informuje o dodaniu przewodników w języku hiszpańskim, japońskim i koreańskim. Takie działanie ma na celu pomóc międzynarodowym użytkownikom Hashpack. PancakeSwap informuje o zakończeniu głosowania dotyczącego wdrożenia tokenów Aptos. PancakeSwap oraz tokeny Cake zostaną wkrótce wdrożone na Aptos wraz ze wszystkimi dodatkowymi produktami PancakeSwap. Jeśli nie słyszeliście jeszcze o projekcie Aptos, zapraszamy do sprawdzenia 11 odcinka serii CryptoRentgen, gdzie specjalnie dla Was prześwietliliśmy ten projekt. Link do tego odcinka znajdziecie w opisie filmu. Tokeny projektu Klaytn pojawią się dzisiaj na giełdzie FTX. Tokeny Clay będzie można nabyć na giełdzie FTX o godzinie 15 czasu polskiego. Tokeny Clay zostaną dodane w parze do tokenów PERP. Krass Network wygrywa 30. akcję Parachain na Polkadot. Krass Network buduje zdecentralizowaną pamięć masową w chmurze na Polkadot, obsługując wiele protokołów w warstwie pamięci masowej i udostępniając użytkownikom natychmiast dostępne funkcje pamięci masowej w łańcuchu.
Do sieci Astra dołącza projekt O3 Labs. Pierwsza AMA z projektem O3 Labs odbędzie się 26 października o godzinie 14 czasu polskiego. Autorzy najciekawszych pytań otrzymają ciekawe nagrody. Link do tego wydarzenia znajdziecie standardowo w opisie filmu. Deep Radar informuje, że podsieci Avalanche to dostosowane do konkretnych zastosowań oraz konfigurowalne łańcuchy bloków stworzone w ramach ekosystemu Avalanche. Deep Radar zauważa, że podsieci mogą zaoszczędzić koszty rozwoju i czas, zapewniając jednocześnie wyjątkowe wrażenia dla użytkowników. 27 października o godzinie 14 czasu polskiego na giełdę Chiliz zostanie dodany fan token Nazionale Italiana. Jest to oficjalny token reprezentacji Włoch w piłkę nożną. Tokeny NFT zyskują coraz to nowsze zastosowania. W Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy w historii sprzedano prawdziwy dom w formie tokena NFT. Wspomniany dom znajduje się w Kolumbii w południowej Karolinie. Nieruchomość kosztowała $175 000 i została sprzedana na cyfrowej platformie z nieruchomościami Roofstock. Przejdźmy do omówienia samego procesu sprzedaży. Najpierw nieruchomość musiała zostać stokenizowana. W tym wypadku chodziło o stworzenie NFT, czyli cyfrowego certyfikatu własności. Wtedy procedura zakupu staje się już prosta. Osoba kupująca NFT staje się autentycznie właścicielem domu. Nabywca domu stwierdza, że nigdy nie wyobrażał sobie, że mógłby kupić dom jednym kliknięciem, zamiast przechodzić przez czasochłonny i uciążliwy tradycyjny proces kupna. Sprzedaż domu w Kolumbii jako NFT to pierwszy taki przypadek na świecie. Warto jednak dodać, że powszechna adopcja NFT w takiej formie wymagałaby zmian prawa. Mastercard pomoże bankom uruchomić handel kryptowalutami razem z Paxos. Mastercard wdroży swoją technologię, aby zintegrować handel kryptowalutami z interfejsami banków, podczas gdy Paxos ma świadczyć swoje usługi handlowe i powiernicze. Mastercard kontynuuje swoje wysiłki na rzecz promowania adopcji kryptowalut, opracowując nowe narzędzie umożliwiające bankom handel kryptowalutami. 17 października został ogłoszony nowy program przez Mastercard. Wspomniany program umożliwi instytucjom finansowym udostępnienie swoim klientom możliwości korzystania z kryptowalut. Program zwany źródłem kryptowalut został zaprojektowany, aby umożliwić użytkownikom kupowanie, przechowywanie i sprzedawanie kryptowalut, uzupełniony przez autorskie rozwiązanie CryptoSecure w celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa i zgodności. Platforma DeFi Llama uruchomiła nowy produkt, aby umożliwić farmerom znalezienie lepszych możliwości zdobywania zysków. 23 października został ogłoszony Delta Neutral Yields. Jest to system, który wykorzystuje dużą bazę danych platformy do wyszukiwania okazji, w których użytkownicy mogą pożyczać tokeny, aby je następnie farmić. DeFi Llama oferuje wyszukiwarkę strategii za darmo na swojej stronie internetowej. Zastrzeżeniem jest jednak to, że wiele z sugerowanych tokenów ma niską płynność i potencjalnie powiązane ryzyko. Komisja Usług Finansowych w Korei Południowej będzie monitorować kryptowaluty z ponad 100 milionami wonów w aktywach. Ma to na celu zapobieganie praniu pieniędzy lub nielegalnej działalności. Monitorowani będą również posiadacze kryptowalut, których portfolio będzie wyceniane na ponad 100 milionów wonów. Podjęte działania przez Komisję Usług Finansowych są spowodowane upadkiem ekosystemu Terra. Od upadku Luny urzędnicy działają prężnie, aby zapewnić ochronę inwestorom. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli uznacie materiał za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!